Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Mariusz Maniek-Dziarmaga, a dzisiaj chciałbym się podzielić z wami swoimi wrażeniami z eventu specjalnego przygotowanego przez Bandai Namco, na którym ja, jak i również inni zaproszeni goście mieliśmy okazję zagrać w pełną wersję Tekkena 8. Tak, dobrze słyszycie, w pełną wersję Tekkena 8 jeszcze przed premierą, by zobaczyć, co Bandai Namco dla nas naszykowało. Jeżeli nie chcecie sobie robić spoilerów, no to nie polecam dalej oglądać tego filmu. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć, chcecie przekonać się, co Bandai Namco przygotowało w 8. odsłonie turnieju Króla Żelaznej Pięści, to zapraszam na ciąg dalszy tego filmu. Peggy 16. Going somewhere? 決めたから稽古つけたら ¿Cómo son? 짓밟아주겠어. Es hora de entrar. Observa. 더 들어주지. Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento. What's done is done. 귀찮아. Forgive me. ¡Bajaste la guardia! Get ready for the next battle. Tryb fabularny, czyli tzw. story modu, to nieodłączny element każdej części Tekkena. W Tekkenie 8 kontynuowany jest wątek konfliktu w rodzinie Mishima, lecz tym razem jest on skupiony na rywalizacji pomiędzy Jinem Kazamą a Kazują Mishimą. Do całego tego konfliktu najprawdopodobniej dołączy Reina, o której co prawda jeszcze nie wiemy zbyt wiele, ale patrząc po jej interakcji zarówno z Jinem, jak i Kazują, możemy wywnioskować, że odegra ona sporą rolę w całej tej historii. Natomiast jeśli chodzi o sam tryb fabularny w Tekkenie 8, to na podstawie pierwszego epizodu, który widzicie właśnie na ekranie, możemy śmiało stwierdzić, że będzie on przepełniony przepięknymi cutscenkami, walkami, a także również i quick time eventami, więc każdy z graczy, który poświęci swój czas na to, aby poznać całą historię rodu Mishima, na pewno nudzić się nie będzie. A teraz przed wami ostatnia cutscenka z pierwszego epizodu w trybie fabularnym Tekkena 8. Zobaczcie, jak pięknie to wszystko wygląda i jak ciekawie został ten epizod zakończony.
Poza trybem fabularnym otrzymujemy również tryb arcade, w którym najpierw tworzymy swojego awatara, a potem wchodzimy do wirtualnego dojo, by móc wchodzić w interakcję z innymi graczami. W trybie tym możemy rozgrywać mecze casualowe jak i rankingowe, możemy również zmieniać outfit naszej postaci wchodząc do specjalnego sklepu, a także uruchamiać tryb Ghost, który to tryb pokaże nam jak dany zawodnik gra daną postacią, by móc nauczyć się punishmentu, movementu oraz innych ciekawych zagrań, by tego przeciwnika bądź postać, którą ten przeciwnik operuje, móc w swoich walkach pokonać. Dodatkowo na specjalnie przygotowanej dla naszych awatarów plaży możemy wchodzić w interakcję z innymi użytkownikami, a także rozegrać mecz Tekken Balla. A zatem, jak dobrze widzicie, tryb arcade oferuje sporo atrakcji, masę interakcji i dużo dobrej zabawy. A przed nami Tekken Ball, który przez wielu graczy uznawany był za jedną z najlepszych rozrywek w Tekkenie. Osobiście uważam, że Tekken Ball w Tekkenie 8 niezbyt różni się od tego, w którego graliśmy za czasów Tekkena 3. Nadal są przegięte ciosy, które powodują, że piłka leci bardzo szybko, ale co prawda w Tekkenie 8 mamy tutaj do czynienia również z hit engagerami, które powodują dosyć dziwne i nieprzewidziane interakcje zarówno z piłką, jak i samym przeciwnikiem. Co prawda w tej wersji Tekken Balla zostałem kilkukrotnie znokautowany jednym ciosem od piłki uderzonej przez Paula, ale nie zmienia to faktu, że bawiłem się przy tym świetnie. Tekken Ball jest naprawdę bardzo dobrą rozrywką i polecam ją każdemu. Uwaga, ta część materiału zawiera rzeczy, które jeszcze nigdzie oficjalnie nie były pokazane, zatem jeżeli nie chcecie robić sobie spoilerów, to zapraszam Was do sekcji podsumowanie. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda gameplay waszej ulubionej postaci, no to kontynuujemy oglądanie. Tryb Versus to oczywiście tryb, w którym wraz z Bartem Jakubczykiem spędziliśmy najwięcej czasu. Byliśmy bardzo ciekawi gameplayu postaci, których jeszcze nie widzieliśmy, a także postaci, które pojawiły się po raz pierwszy w turnieju Króla Żelaznej Pięści. Podczas grania Versusa sprawdzaliśmy, jaki jest feeling grania daną postacią, szukaliśmy jakichś ciekawych zagrywek, sprawdzaliśmy, jak wyglądają hit smashe oraz ragearty. Na przykładzie Reiny stwierdziliśmy, że będzie to zarówno dobra postać ofensywna, jak i defensywna ze względu na to, że posiada kilka stensów, a także posiada świetne, chyba jedno z najlepszych narzędzi aktualnie do pressingu, ponieważ po trafieniu 1-1-2 ona przechodzi do stensa i tam ma 4 opcje do wyboru, no i musimy po prostu zgadywać. A teraz Devil Jin kontra Shahin, czyli postacie, których jeszcze gameplay trailerów oficjalnie nie zobaczyliśmy. W tym pojedynku staraliśmy się również sprawdzić, jakie nowe ciosy doszły, jak wyglądają właściwości starych ciosów, a także sprawdzić, jak wygląda hit smash i rageart.
Niestety jakimś cudem umknął nam fakt, że nie sprawdziliśmy, jak w pełni wygląda Reinhardt Devil Gina, także niestety go tutaj nie zobaczycie. Co do wyglądu postaci, jak i areny, to uważam, że wyglądają one świetnie, natomiast jeżeli chodzi o Reinhardt Shahina, to zobaczcie sobie sami. W pojedynku Azucena kontra Leo chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda arena, która została zaprezentowana wraz z gameplay trailerem Ravena i wygląda ona przecudownie. Zresztą zobaczcie sami. Nagrywając to starcie nie wiedzieliśmy, że Steve będzie pokazany tak szybko, ale do tego piknęliśmy mapę, która co prawda była już pokazana przy pierwszych trailerach Tekkena 8, ale nie w całości. Co do samego Lee Chaolana, to w stroju bojowym wygląda on całkiem nieźle, ale wydaje mi się, że w normalnym stroju będzie wyglądał jeszcze lepiej. W tym pojedynku na całe szczęście zobaczyliśmy zarówno Hit Smasha, jak i Reinhardta Lee Chaolana. Kolejne starcie i kolejna nowa mapa. Dragunowa co prawda już zdążyliśmy zobaczyć w gameplay trailerze, natomiast Kumę tylko w trailerze zapowiadającym powrót postaci. No i tutaj niestety muszę was zmartwić, bo pomimo tego, że Kuma upodobnił się do Heihachiego najbardziej jak tylko potrafił, to nadal jego moveset niczym praktycznie nie różni się od movesetu Pandy. Jedyna różnica między tymi postaciami występuje w animacji Reinhardta i Hit Smasha, także z jednej strony mogę powiedzieć, że jestem troszeczkę zawiedziony, że Bandai Namco nie nauczyło Kumy ciosów od Heihachiego, by troszeczkę odróżnić go od Pandy w tej części Tekkena. Uwaga, kolejny spoiler, czyli Alisa Boskanowicz i Panda. To, co od razu zobaczyliście na samym początku, to był właśnie Hit Smash Pandy. No i próbowaliśmy z Bartkiem jeszcze z tą piłką trochę się pobawić, ale niestety piłka bawić z nami się nie chciała. O Rage Arcie Alisy, który za chwilę zobaczycie, mogę powiedzieć tylko tyle, że przeszedł on moje najśmielsze oczekiwania. Już widzę nagłówki i memy z Robertem Lewandowskim, czy też innymi piłkarzami w sytuacji, w której właśnie Alisa będzie tego Rage Arta wykonywać. Natomiast Rage Art Pandy jest krótki, szybki i ma zabawne zakończenie. Kontynuowaliśmy walkę na tej mapie i w pewnym momencie naszym oczom ukazała się jedna bardzo ciekawa, z jednej strony zaskakująca i intrygująca rzecz. Otóż podczas próby juggla Pandą udało mi się odbić Barta od podłogi, a co pokazuje animacja, można było najprawdopodobniej juggla kontynuować dalej. Próbowaliśmy tą sytuację odtworzyć jeszcze raz, ale niestety nasza misja zakończyła się niepowodzeniem. Mimo wszystko uważam, że jest to ciekawy dodatek do wall breaków, do floor breaków, do wybuchających ścian i na tej mapie trzeba na pewno będzie zwracać na to uwagę. Wiktor kontra Yoshimitsu, czyli walka na miecze, sztylety i pistolety na mapie, która z jednej strony przypomina trochę Mishima Dojo, połączone z Howard Estate. Osobiście muszę przyznać, że wygląd Yoshimitsu jest naprawdę oszałamiający, a to, co ta postać potrafi, zwłaszcza po tym, jak zobaczycie, jak wygląda jego Rage Art i Hit Smash, może przyprawić was o dreszcze. Grając w tryb versus nie mogliśmy się oczywiście z Bartkiem powstrzymać od możliwości rozegrania kilku starć Asuka kontra Claudio.
To co teraz widzicie to oczywiście jeden z tych meczów na mapie The Colosseum, która na żywo wygląda jeszcze ładniej niż na trailerach zapowiadających postacie. A zatem podsumowując, ja osobiście uważam, że Tekken 8 będzie powiewem świeżości, a dodane tryby oraz powrót Tekken Balla spowodują, że każdy z graczy znajdzie w tej grze dla siebie coś ciekawego. Ja osobiście już nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że wy również, więc 26 stycznia wpiszcie sobie tą datę w kalendarz, bo właśnie wtedy będzie premiera 8. części turnieju Króla Żelaznej Pięści. To by było tyle ode mnie, kłaniam się nisko, cześć.